To jest fascynujące, że mogą ci płacić za jedzenie, nie? Że jesz, a ci płacą. Lecimy! Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że znowu się widzimy po raz ostatni już w pokoju hotelowym w Colorado, bo jutro wyjeżdżam stąd dalej, ale jeszcze będzie jedna bardzo, myślę, ciekawa, a mnie w ogóle bardzo odpowiadająca ciekawostka. Mianowicie w czym rzecz? Wiecie, że na świecie istnieje taka instytucja, w sensie taki zawód nawet, nie? Takiego, jak to nazwać, takiego zawodowego jedzacza, w sensie zawodowego smakosza. Chodzi mi o różnych recenzentów kulinarnych, o takich znawców jedzenia, nie? Którzy tam chodzą i tak dalej. To jest w ogóle przedziwne. Mnie to fascynuje, że można mieć robotę, która polega na tym, że łazisz po knajpach, nie płacisz za żarcie, tylko jesz i jeszcze ci płacą za to, że jesz, mało tego. Jak ci nie posmakuje, nie, to potem wszyscy się tam dwoją i troją, żeby ci następnym razem posmakowało, żebyś znowu coś napisał fajnego o tym, albo ocenił dobrze i jeszcze ci za to zapłacą. Po prostu to jest robota dla mnie. Ja mógłbym tak robić, w sensie, żeby mi płacili za jedzenie. Ja byłbym po prostu bogiem kulinarnego smakowania. Ale mimo tego, że zawsze sobie myślałem, że to jest takie trochę lipne, no bo przecież te wszystkie smaki to polegają na takich, no, subiektywnych rzeczach, nie? Na przykład ja wiem, że najlepszy bigos na świecie to jest bigos mojej mamy. I nie ma na świecie, nikt mi nie udowodni, lepszego bigosu od bigosu mojej mamy. No i teraz taki krytyk, nie? Który tam miał bigos u swojej mamy, zje bigos mojej mamy i powie, o, bigos twojej mamy jest beznadziejny, nie? I zawsze mi się wydawało, że to jest takie trochę lipne. Że to nie ma jakichś takich, no nie wiem, naukowych albo jakichś takich kryteriów w ogóle. I co się okazało? Słuchajcie, zacząłem szukać takich różnych, no, czy są jakieś takie wyznaczniki. I oczywiście na bardzo wiele potraw, na bardzo wiele w ogóle rodzajów są różne wyznaczniki, ale najbardziej mi się spodobał po prostu majonez. W sensie, słuchajcie, jak można ocenić majonez? Czy jak ktoś robi majonez, to czy to jest dobry majonez, czy to jest zły majonez? Słuchajcie, to jest niewiarygodne. Dlatego, że majonez określa się według następujących kryteriów. To jest w ogóle, to jest jakiś kosmos, bo to jest łącznie, słuchajcie, ponad 30 kryteriów. Już wam mówię, ja tu będę trochę patrzył, bo tego jest bardzo dużo, a to jest niewiarygodne. Po pierwsze, każdy majonez ma 6 kryteriów wyglądu. I tam jest barwa, intensywność barwy, nasycenie, połysk, grudkowatość i bąbelki. Ty czujecie, że taki chłop je majonez i musi sprawdzić, jaka barwa, jaka intensywność barwy, nasycenie, połysk, grudkowatość, a najlepsze musi sprawdzić w majonezie bąbelki. Potem jest 10 kryteriów konsystencji. I to między innymi jest na przykład przylepność, gęstość, śliskość, solidność i tak dalej. 10 kryteriów tego, jaka jest konsystencja. I najlepsze jest 14 kryteriów smakowych. Te 14 kryteriów jest podzielonych na 3 kategorie. Pierwsza to jest aromat, czyli może być na przykład jajeczny, musztardowy i tak dalej. Druga podgrupa to jest podstawowy smak, czyli słony, słodki, kwaśny i tak dalej. I wreszcie trzecia podkategoria, aspekty chemiczne i na przykład cierpkość, ton spalenizny, pieczenie na języku i tak dalej. Ty czujecie, że można ocenić majonez nie tak, że tam ktoś sobie zjadł łyżkę majonezu, nie? No i smakował mi albo mi nie smakował. Nie. Słuchajcie, 30 kryteriów, jaki ma być majonez. Mało tego, każde z tych kryteriów jest na 15-stopniowej skali. Czyli jak weźmiemy na przykład to jedno, bąbelki, to czy bąbelki są na pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej, 15 skali. Ty czujecie? Czyli 30 razy 15. Ja tego nawet już nie chcę liczyć. Słuchajcie, ile trzeba, za przeproszeniem, nażyć się majonezu, żeby zostać takim ekspertem, że potem bierzesz majonez, bierzesz łyżkę do buzi, posmakujesz jedną łyżkę i mówisz, to jest majonez świetny, albo to jest majonez nieświetny. I właśnie nie w tym sensie, że taki lubię albo takiego nie lubię, tylko ktoś, znając te kryteria, przez 20 lat jadł majonez i potem rzeczywiście się wyrabia w taki sposób, że potrafi go ocenić nie po preferencjach po prostu subiektywnych, ale po smakowych, po tych kryteriach. Słuchajcie, to jest niewiarygodne. I nabrałem w ogóle trochę szacunku do tych różnych tam... Wiem, że oczywiście część z nich tego nie stosuje, ale jeżeli ktoś to robi, jeżeli ktoś się tego uczy, a o takich różnych czytałem, no to jest to niewiarygodne. Słuchajcie, czego się można nauczyć od majonezu? To się oczywiście nie od majonezu, tylko od tego systemu. Otóż, moi drodzy, myślę, że warto w różnych naszych pytaniach, w różnych zagwozdkach życiowych, w różnych trudnych sytuacjach szukać ekspertów od majonezu.
Zobaczcie, jak często my posługujemy się radami ludzi, którzy naprawdę nie mają bladego pojęcia o tym, o co chodzi. Że na przykład, nie wiem, mamy rodziców, którzy na przykład mają zupełnie nieudane małżeństwo i do nich idziemy po radę. Albo sugerujemy się tym, co oni nam mówią o naszym małżeństwie. Moi drodzy, szukajmy ludzi, którzy jedli majonez przez 30 lat. Co to znaczy? Zjedli tego majonezu nie tylko jednego, ale po prostu setki tysięcy. To jest nic innego jak poszukiwanie mędrca, jak poszukiwanie kogoś, kto naprawdę jest doświadczony, kto widział tej rzeczywistości, akurat której potrzebujemy pomocy, tysiące różnych wypadków, wersji i tak dalej. To na przykład, to mi się rodzi taki przykład. Ja bardzo często, kiedy głoszę różne rekolekcje, a szczególnie takie rekolekcje dla małżeństw, i się pojawią w internecie jakieś ogłoszenia, że tam ojciec Adam ma warsztaty dla małżeństw, coś tam. Zawsze się oczywiście w pierwszym komentarzu pojawi, a co może ksiądz wiedzieć o małżeństwie? Otóż wbrew pozorom, ksiądz może być mędrcem od małżeństwa. I nie mówię to o sobie, bo mnie daleko do tego jeszcze. Ale może być ksiądz mędrcem od małżeństwa. Nie dlatego, że sam żyje, nie wiem, na boku w jakimś związku i dlatego będzie miał doświadczenie, bo tak by oczekiwali ludzie. Jakby żył w związku, to by wiedział. Nie. Otóż właśnie ktoś, kto żyje tylko w jednym związku małżeńskim, ma znacznie mniejsze doświadczenie niż ksiądz, który na przykład zajmuje się latami małżeństwami. Kochani, ja widziałem taką ilość sytuacji małżeńskich, taką ilość problemów żon, mężów, rozwiązań, trudności, problemów, wyjścia z tych problemów, że momentami jest tak, że przychodzi do mnie para, ja ich widzę i może to głupie, ale ja od razu wiem, o co w ogóle chodzi. Może to jakbym się nażarł po prostu majonezu. Jakbym się nażarł przez 30 lat majonezu. Moi drodzy, to tylko głupi przykład, ale to nie jest tak, że musimy szukać ludzi, którzy no właśnie sami coś przeżyli, żeby byli mędrcami w tym. Nie. Tylko poszukajmy, czy ktoś jest rzeczywiście mędrcem w takim sensie, ma ogromne spektrum doświadczeń w tej dziedzinie, która nas interesuje. I tutaj w każdej dziedzinie zdrowia, wyborów życiowych, miłości, wiary można znaleźć mędrców. Kochani, nauczmy się od ekspertów od majonezu poszukiwania właśnie takich ekspertów w życiu. Zdanie na dzisiaj, jakie chciałbym, żebyśmy ponosili. Księga Przysłów, 15 rozdział. Jest tam takie zdanie. Ucho posłuszne zbawiennej radzie pomiędzy mędrcami przebywa. Szukaj rady, szukaj pomocy u mędrców. U ludzi, którzy naprawdę mają doświadczenie. U ludzi, którzy zjedli 30 ton majonezu przez 30 lat. Tam ci ktoś może naprawdę dobrze doradzić, bo już dużo zasmakował z tego, w czym ty może jeszcze jesteś świeży. Nie bójmy się poszukiwania mędrców i nie bójmy się niesłuchania rad tych, którzy naprawdę nie mają doświadczenia, nawet jeśli to są nasi bliscy, nawet jeśli to jest ktoś, kto wymaga od nas, żebyśmy go słuchali. Szukajmy mędrców, bo ucho posłuszne zbawiennej radzie pomiędzy mędrcami przebywa. Taka majonezowa rada. Moi drodzy, to jest ostatni odcinek z Colorado, bo tak jak mówiłem, ja wyjeżdżam rano stąd do innej części Stanów i też musimy się chyba w ogóle pożegnać z Mietkiem. Dlatego, że nie będę ukrywał, Mietka tutaj ukradłem takiej dziewczynce, która parę pokojów dalej śpi, w sensie, która tu przyjechała z domowego kościoła też z Chicago i zabrałem jej tego Mietka na jakiś czas, żeby z nim nakręcić odcinki. No nie ma się oszukiwać, muszę tej dziewczynce oddać Mietka, bo by się zapłakała na śmierć. Więc następne odcinki nie wiem, z kim będą, poszukam jakiegoś przyjaciela. Może coś się uda. Więc na koniec tylko chciałbym Wam jeszcze raz zaprezentować fantastyczne właściwości Mietka. Mietek, jak słyszy coś ciekawego, to robi... O! A jak już jest bardzo ciekawie, to Mietek tańcuje. Mietek jest gigantem. Do zobaczenia z innego rejonu świata kiedyś indziej.